Dawniej elektrownia, dziś nowoczesne Centrum Nauki i Kultury. Dzięki wsparciu funduszy europejskich to miejsce po raz kolejny tętni życiem. EC1 Łódź, miasto kultury, czyli jedno z największych w Polsce centrów edukacji kulturalnej, to miejsce, które odwiedzamy w najnowszym odcinku audycji Unia to się opłaca. Pokażemy, jak rewitalizacja zabytkowej elektrowni tchnęła nową energię w lokalną społeczność. W rozmowie z ekspertem dr Moniką Płońską poruszymy natomiast temat dekarbonizacji oraz neutralności klimatycznej. Zapraszamy! To idealne miejsce dla wszystkich fanów nauki, filmów i gier. EC1, miasto kultury, to wyjątkowa na skalę Polski atrakcja turystyczna zlokalizowana w budynku po ponad 100-letniej elektrowni, która służyła mieszkańcom Łodzi aż do roku 2001. Rewitalizacja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu zabytkowa budowla zyskała nowe życie. Ta elektrownia przez prawie 100 lat dostarczała energię elektryczną do łódzkich domów, do łódzkich firm, do fabryk. A po roku 2000, kiedy została zamknięta, tak naprawdę przez kilka lat niszczała. I od roku 2008 podjęto decyzję o tym, że powstanie tutaj Centrum Kultury, które będzie obejmowało różne funkcje. I w roku 2010 rozpoczęły się tutaj prace modernizacyjne, rewitalizacja całego tego obiektu. To był również pierwszy bardzo duży projekt unijny, który realizowaliśmy przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ten projekt pozwolił nam tak naprawdę zadbać o tę przestrzeń, o te mury, przygotować tutaj wszystkie instalacje, przygotować przestrzeń do tego, aby wprowadzać już te kolejne wymyślone na różnych etapach rozwoju tego projektu funkcje kulturalne. Środki unijne były niezbędne tak naprawdę, żeby przeprowadzić tę rewitalizację, ponieważ z perspektywy dzisiejszego dnia cała inwestycja to był koszt 480 milionów, w tym środki unijne to było 211 milionów, więc niebagatelna kwota, niebagatelny udział tych środków. W EC1 mieści się największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki. Ekspozycja stała składa się z kilku ścieżek tematycznych. Jedna z nich dotyczy przetwarzania energii i nawiązuje do historycznej działalności obiektu. EC1 to także Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Planetarium czy Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Przestrzenie wykorzystywane są także do organizowania imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych. EC1 jest przestrzenią gościnną dla wielu imprez, zarówno dla imprez takich jak festiwal Lema Bomba Megabitowa, który właśnie gości w naszych progach, jak również dla imprez, które mają charakter komercyjny, zewnętrzny, gdzie różnego rodzaju firmy tutaj też organizują swoje wydarzenia. My jednak oczywiście koncentrujemy się przede wszystkim na tych wydarzeniach, które mają charakter kulturalny, edukacyjny i naukowy. I tak na przykład w Centrum Nauki i Techniki co roku organizujemy konferencję Młodzi o Klimacie, która jest skierowana dla młodzieży ze szkół średnich, gdzie tak naprawdę to młodzież szkół średnich jest publicznością, odbiorcami tej oferty, ale też co najważniejsze, ta młodzież to nasi prelegenci, którzy przygotowują się przed tą konferencją, występują przed swoimi rówieśnikami, tak właśnie, aby wymieniać się wiedzą, aby uczyć się tego, w jaki sposób brać udział w dyskursie publicznym na temat zmian klimatu. Tutaj akurat na tym temacie jesteśmy skoncentrowani, więc u nas goszczą przeróżne wydarzenia, które mają charakter bardzo różnorodne. W naszych progach odbyła się na przykład premiera filmu Powidoki, także tutaj to myślę pokazuje, jak wielofunkcyjny charakter ma ta przestrzeń. Rocznie obiekt odwiedza 500 000 osób, co niewątpliwie wpływa na rozwój gospodarczy i turystyczny całego miasta. EC1 to nowa wizytówka innowacyjnej Łodzi na arenie międzynarodowej. Warto podkreślić, że jest to część większej strategii miasta, której celem jest zrównoważony rozwój poprzez rewitalizację terenów poprzemysłowych zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej. Myślę, że EC1 jest wizytówką Łodzi. Mamy pewnie kilka tutaj takich obiektów, z których my jako łodzianie możemy być dumni i możemy się
chwalić, ale uważam, że EC1, które jest właśnie w tak monumentalnym obiekcie, który pełnił kiedyś zupełnie inne funkcje, był obiektem przemysłowym i też zamkniętym, niedostępnym dla większości tak naprawdę osób poza pracownikami. My tutaj zapraszamy łodzian, zapraszamy turystów, zapraszamy osoby, które są z Polski i z zagranicy do tego, aby do tych przestrzeni weszły i właśnie korzystały z tego wszystkiego, co tutaj przygotowaliśmy. EC1 stało się symbolem transformacji miasta, łącząc w sobie dziedzictwo industrialne z nowoczesnością i innowacjami. Projekt rewitalizacji starej elektrowni jest doskonałym przykładem wykorzystania funduszy europejskich do stworzenia zrównoważonej i edukacyjnej przestrzeni, która ma służyć mieszkańcom i turystom przez kolejne stulecia. Najbliższe 3 dekady to czas mobilizacji dla rządów państw oraz biznesu. Cel jest jeden – osiągnąć 17 celów zrównoważonego rozwoju. W tym momencie działania polegają na tym, żeby ograniczyć skutki globalnego ocieplenia. Punktem wyjścia jest do tego Europejski Zielony Ład. I o tym porozmawiam z moim gościem, czyli dr Moniką Pońską, menadżerem zarządzania zrównoważonego rozwoju w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i chemiczno-nawozowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Jaki jest szerszy kontekst tych ambicji? To prawda. Takim największym impulsem do światowej mobilizacji i osiąganiu celów dekarbonizacyjnych jest porozumienie paryskie. To porozumienie zostało zawarte przez kraje członkowskie ONZ podczas szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu w grudniu w 2015 roku, czyli już 9 lat temu. Celem tego porozumienia jest redukcja emisji, ale docelowo ograniczenie globalnego ocieplenia o mniej niż 2 stopnie Celsjusza przed epoką przemysłową. To porozumienie było ratyfikowane w 2016 roku. To porozumienie zostało podpisane przez 55 państw, które są odpowiedzialne za 55% światowej emisji. I taki największy impact tego porozumienia i tych międzynarodowych traktatów na Unię Europejską jest taki, że cele tego porozumienia zostały implementowane do Europejskiego Zielonego Ładu, który został przyjęty w Unii Europejskiej w grudniu 2019 roku. To jest szereg dyrektyw, polityk, strategii w Europejskim Zielonym Ładzie, które mają na celu osiągnięcie oczywiście neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale Unia Europejska stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele. Ma duże doświadczenie dekarbonizacyjne i dekarbonizuje się tak naprawdę już od 2 dekad. Po drodze, po 2000 roku był już uregulowany system handlu emisjami ETS. Od 2000 roku także Unia Europejska ograniczyła o 20% zużycie węgla. Jako Europa emitujemy o 20% mniej dwutlenku węgla niż Stany Zjednoczone i o 70% mniej niż Chiny. To daje taki mandat Unii Europejskiej do tego, żeby wysoko ustawić tą swoją ambicję, która została doprecyzowana i dzisiaj dążymy do ograniczenia emisji o 55% do 2030 roku. A czym jest właściwie ślad węglowy? Czym jest ślad węglowy? To skomplikowane. Ślad węglowy to emisja gazów cieplarnianych, nie tylko dwutlenku węgla, ale także innych gazów cieplarnianych, która jest generowana przez poszczególne osoby, organizacje czy produkty. Ten ślad węglowy, znaczy tę emisję tak naprawdę mierzymy w 3 zakresach. Zakres pierwszy to są emisje bezpośrednie, czyli to, co bezpośrednio emitujemy właśnie jako osoby, organizacje czy produkt. Zakres drugi to są emisje pośrednie, które wynikają głównie z zakupionej przez nas energii do różnych działań, na przykład właśnie do ogrzewania mieszkania, ogrzewania fabryki, do schłodzenia pomieszczenia przez klimatyzator. Natomiast zakres trzeci emisji to są również emisje pośrednie i to jest ten taki prawdziwy ślad węglowy. Czyli ślad węglowy i emisja w zakresie trzecim to jest emisja generowana w całym cyklu życia
człowieka, produktu, organizacji, na przykładzie na przykład paliwa, które jest każdemu z nas bliskie, bo większość z nas porusza się autami. To jest od momentu wydobycia ropy naftowej do momentu, przez jej logistykę, produkcję w rafinerii, tak, wyjazd z magazynu rafinerii na stację benzynową, zatankowanie do naszych aut i spalenie tego paliwa w silnikach aut spalinowych. Tak? Także to jest emisja w tym zakresie trzecim i ślad węglowy. Natomiast takim ważnym aspektem tutaj jest to, że ten ślad węglowy jest zależny tak naprawdę od nas i statystyczny Polak dzisiaj, mieszkaniec Europejczyk, mieszkaniec Unii Europejskiej emituje 8 ton dwutlenku węgla rocznie. I jest to całkowicie od nas zależne, jaką my jako jednostka będziemy mieć emisję. Zależy to oczywiście od naszych wyborów życiowych, od tego, czy wybierzemy transport do sklepu, czy do pracy naszym autem, czy transportem miejskim, czy rowerem, tak? Co ciekawe, ponieważ branża przemysłowa jest mi bliska, to jeżeli wybieramy auto spalinowe, to jesteśmy odpowiedzialni za 80% emisji koncernu, od którego kupiliśmy to auto, tak? Czy kupujemy je z Orlenu, z BP, czy z Shella, to, czy jakiejkolwiek innej stacji, na której tankujemy, to rzeczywiście jest tak, że na 100% emisji tego koncernu paliwowego 80% emisji jest po naszej stronie i zależy to od naszego wyboru, jaki będzie nasz wpływ na tą światową emisję. To jeszcze jedna definicja do wyjaśnienia. Na czym polega dekarbonizacja? Dekarbonizacja to redukcja emisji właśnie dwutlenku węgla wytworzonej przez człowieka, a na koniec dnia całkowite jej wyeliminowanie. Tak? Na tym polega dekarbonizacja, czyli na wyznaczeniu tych celów i działaniu w celu zredukowania tej emisji możliwie maksymalnie jak się da. Dekarbonizacja jest stała się takim imperatywem i priorytetem rządów, przedsiębiorstw czy całych społeczeństw, ponieważ to dekarbonizacja ma największy wpływ na ograniczenie globalnego ocieplenia, które polega właśnie na podniesieniu globalnej temperatury, którą mierzy się nad poziomem, nad powierzchnią Ziemi i oceanów. I to ta dekarbonizacja, i na tym polega właśnie dekarbonizacja, na redukcji emisji. Pomimo porozumienia paryskiego, o którym już wspominałam i tego, że zarówno rządy, jak i biznes na całym świecie dążą do redukcji emisji, wyznaczają sobie cele dekarbonizacyjne. Wiele przedsiębiorstw, nawet w Polsce, nie tylko tych zachodnim kapitałem, ale europejskich, rodzimych przedsiębiorstw, deklaruje swój cel redukcji emisji do 2050 roku, to ta dekarbonizacja na świecie przebiega nadal zbyt wolno. Z raportów IPCC, czyli międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu przy ONZ, wynika, że za globalne ocieplenie odpowiedzialny jest człowiek. I to działania człowieka tutaj będą decydowały o tym tempie, a to tempo na razie jest zbyt niskie i zbyt wolne. Raport IPCC wskazuje, że temperaturę globalnego ocieplenia 1,5 stopnia możemy osiągnąć nawet przed 2040 rokiem. Dlatego trzeba robić więcej i mobilizacja musi być większa. Można powiedzieć, że Unia Europejska swoimi ambitnymi celami też odpowiada na to wyzwanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Od 2021 roku Unia zainwestowała ponad 1 miliard 300 milionów euro w ramach programu AFIF, co pozwoliło na zainstalowanie 26 396 punktów ładowania elektrycznego i 202 stacji tankowania wodoru w państwach członkowskich. W 2024 roku Unia przeznaczyła dodatkowe 424 miliony euro na 42 nowe projekty w Europie, które wspierają rozwój infrastruktury paliw alternatywnych oraz elektryfikację operacji naziemnych na lotniskach.
Chcesz obejrzeć posiedzenie Parlamentu Europejskiego na żywo? Zastanawiasz się, kto reprezentuje Cię w Unii Europejskiej i czym zajmują się obecnie europosłowie? Na stronie internetowej Parlamentu znajdziesz najważniejsze informacje o ich pracy, a także relacje na żywo z posiedzeń plenarnych. Zrównoważone projekty infrastrukturalne są droższe w realizacji niż tradycyjne inwestycje. To jest mit. Choć początkowo koszty mogą być wyższe, inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę przynoszą znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie, zarówno te finansowe, jak i ekologiczne. Zrównoważone inwestycje są zazwyczaj bardziej energooszczędne i trwalsze, co prowadzi do niższych kosztów utrzymania i eksploatacji w dłuższej perspektywie czasowej. Na przykład budynki zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej mogą generować mniejsze rachunki za energię, a infrastruktura oparta na odnawialnych źródłach energii może obniżać koszty operacyjne.